A tym razem przerabiam Game Boya Advance'a. Trudno byłoby mi wybrać konsolę bardziej nostalgiczną niż właśnie ta. Spędziłem na tym niepodświetlanym ekranie setki godzin. Super Mario World, Zeldy, wszystkie możliwe Dragon Balle, wszystkie możliwe Soniki, Pokemony, Raymany, Crash, Kururin, Metroid. To na GBA pierwszy raz zagrałem w Wolfensteina 3D. Grałem też w Duke Nukem i te drugie nawet nie wspominam. Dajmy drugie życie tej konsoli. W przypadku PSP zainspirowałem się starszym Sherakiem, ale do GBA nie pasuje mi to ani trochę. Ta konsola nie jest kompatybilna ze swoim starszym stacjonarnym bratem. Lepiej nawiązać do którejś z gier na tę platformę. Która więc będzie najlepszym wyborem? Jaki bohater niezaprzeczalnie i jednogłośnie kojarzy się z marką Nintendo i samą konsolą? Która gra wywyższa się na piedestale? Oczywiście jest to Metroid. Na Advance'a powstały dwa, ale ja zawsze bardziej lubiłem klimat Zero Mission. To tutaj zadebiutowała Samus Aran bez swojego kombinezonu. To właśnie pierwsza misja Samus była wyjątkowa. Postanowiłem więc zainspirować się właśnie tym strojem. Dobra, wróćmy do Amiibo. Sam kombinezon jest niebieski, co będzie musiało być głównym kolorem konsoli. Granatowe akcenty będą pasować do przycisków. Spróbuję też gdzieś wpleść odniesienie do blond włosów i żółtych akcesoriów. Oto co przyszło. Oczywiście tri-wingowe śrubokręty. Ekran i PSV2. Kompletna obudowa z przyciskami w twardym pokrowcu. W przeciwieństwie do PSP wszystko jest gotowe i nic nie trzeba modyfikować. Kolorowe przyciski musiałem dokupić oddzielnie. Oprócz tego chcę, żeby L i R były podświetlane, podobnie jak różowe elementy nastroju Samus. Więc kupiłem kilka wersji przezroczystych przycisków, żeby sprawdzić, które będzie wyglądało najlepiej. Montaż jest prosty i nie wymaga lutowania. Wystarczy rozkręcić konsolę, odmienić ekran wpinając taśmę w ślad i złożyć ponownie. Na chwilę musiałem zatrzymać się nad samym wpięciem ekranu. Akurat mój egzemplarz konsoli jest 32-pinowy, podczas gdy wszystkie instrukcje są do konsol 40-pinowych. Ja lutowałem, bo chciałem mieć możliwość regulacji poziomu podświetlenia. Na stronie RetroSix jest też instrukcja, jak przygotować światełko pod triggery. Można je zrobić nawet tak, aby podświetlały się tylko w momencie klikania. Ja jednak chciałem mieć je podświetlone cały czas. Za lutowanie jak zwykle dziękuję Maćkowi. Bez ciebie nie byłoby to możliwe. No i gotowe! Z zupełnie nieplanowanych update'ów zmieniłem śrubki z tri-wingów na zwykłe krzyżaki. Jeśli będziecie przerabiać GBA, zróbcie sobie tę przysługę i też wymieńcie te śrubki. I te, nie wiem, blaszki do baterii. Nieoryginalne były za krótkie i nie trzymały baterii w środku. To, czego nie udało mi się zrobić, to moduł ładowania USB-C. Pewnie jeszcze go zrobię, ale później. W tej chwili ani trochę mi się to nie spięło budżetowo. Dzisiaj te przeróbki są kosztowne. Praktycznie podwajają budżet na konsolę, która również niesamowicie podrożała w ostatnich latach. Niemniej polecam. Przynajmniej zwariowanym entuzjastom retro. Ekran wygląda genialnie. Granie na takiej konsoli to dosłownie drugie jej życie. No i kolejna piękna konsola do kolekcji.